Cześć, witam Was Energik w kolejnej recenzji. Dzisiaj mam dla Was recenzję gry, w którą zakładam, że raczej większość z Was w tą grę raczej nie zagra. Jest to Tex Murphy Adventure Tesla Effect, sfinansowana w całości z Kickstartera. Zebrała ponad $600 000, aby powstała, właściwie autorzy zebrali $600 000, aby powstała kolejna część Texa Murphy'ego. Tex Murphy jest bohaterem, z którym jesteśmy już od przeszło 25 lat. Wiele osób sobie z tego nie zdaje sprawy, ponieważ gra troszkę została zapomniana. Pierwsza gra Mean Streets została wydana w 1989 roku. Potem był jeszcze Martian Memorandum, Under a Killing Moon omawiane w To było grane. Pandora Directive także omawiane w To było grane. Na dole w opisie macie linki do tych dwóch gier. No i ostatnią grą z serii o Texie Murphy była Overseer. Była wydana w 1998 roku i od tego czasu aż do 2014 roku żadna gra z Texem Murphym się nie pojawiła. Powiedzmy sobie szczerze, jest to gra, która mogła być tylko i wyłącznie sfinansowana z Kickstartera. Żaden deweloper nie podjąłby się tak dużego ryzyka przywracania do życia tytułu, o którym niewiele osób pamięta. Ci, co pamiętają, mają spory sentyment do tych gier. Jednakże tych ludzi, którzy by kupili tą grę, jest zdecydowanie mniej niż ludzi, którzy są, wiecie, za pan brat z grami, tyrają w Call of Duty. To jest zupełnie inna gra. Gdy pierwszy raz włączyłem tą grę, muszę Wam powiedzieć, że piałem z zachwytu, bo udało się oddać ten klimat lat 90. Ta gra jakby przeniosła mnie z powrotem do lat 90. Ponownie wcieliłem się w Texa Murphy'ego. Ponownie gra jest z żywymi aktorami. Wszystkie scenki przerywnikowe są z aktorami, jak to było w latach 90. W odróżnieniu od Interactive Movie, które były w latach 90. Począwszy od Under a Killing Moon, czyli od trzeciej części serii, pokazywała ona możliwość, dostaliśmy możliwość poruszania się po trójwymiarowym środowisku, zbieraniu śladów z widoku FPP i też to zostało tutaj zawarte. Także normalnie po lokacjach poruszamy się z widoku FPP, rozmawiając z aktorami, czy też robiąc jakieś rzeczy, mamy scenki przerywnikowe z aktorami, a tak to po prostu poruszamy się w widoku FPP. Muszę przyznać, że doskonale udało się utrzymać ten klimat lat 90. Gra nadal wciąga, nadal bawią przygody Texa Murphy'ego. Sama fabuła, jeżeli nie graliście w poprzedniej części, troszkę nie ma może sensu, chociaż zaraz do tego dojdę. Fabuła kończy się w momencie, kiedy skończył się Overseer. Tex Murphy budzi się po 7 latach gdzieś z jakąś amnezją, nie wie, co się w ogóle działo. Okazuje się, że jego ukochana zmarła i naszym zadaniem jest spowodować, żeby rozwiązać tą zagadkę, żeby Tex Murphy z powrotem, jego pamięć do niego wróciła. Gra, chociaż dzieje się w przyszłości, w 2050 już roku, czy 55, nie pamiętam dokładnie, jest uznawana za nurt cyberpunkowy. Tak naprawdę nie jest to do końca prawda. Gra dzieje się co prawda w przyszłości, ale jest to kryminał. Nie ma tam laserów, nie ma, wiecie, pościgów kosmicznych. Gra jest takim typowym kryminałem, jakie były popularne w latach 40., 50., jak na przykład Sokół Maltański, tylko osadzony po prostu w roku w przyszłości. Także jest taki bardzo ten feeling tego kryminału, takiego czarnego, takiego kina noir jest zachowany. I to wcześniej się udawało i teraz też to oczywiście wyszło. Oczywiście gra nie jest pozbawiona wad. Zaraz sobie do tego dojdziemy. To, co udało się autorom, to zebranie praktycznie wszystkich aktorów, którzy występowali w poprzednich częściach, którzy byli jacyś znamienni dla serii, i umieszczeniu ich w Tesla Effect. To naprawdę niesamowite jest zobaczyć aktorów, których znałem, gdy grałem na przykład w Under a Killing Moon, i zobaczyć, jak oni się zmienili i mimo wszystko wcielili się w te same role, które były wcześniej. To jest taki ogromny hołd złożony autorom, właściwie przez autorów, nie tylko graczom, ale i latom 90., które widać, że też twórcom
Tesla Effect tęskno do tych lat 90., gdy te gry były troszkę inne i faktycznie udało się tych aktorów zebrać. Dostajemy dodatkowo też od czasu do czasu takie mini filmiki przypominające najbardziej słynne sceny z poprzednich gier, czyli Thundera Killing Moon, Overseer i Pandora Directive. I muszę przyznać, że też jest to taki ogromny smaczek. Gra jest właściwie upakowana ogromną ilością przeróżnych smaczków, ale które docenią tylko i wyłącznie znawcy serii, którzy skończyli te gry, no i oczywiście jeszcze pamiętają te gry. Niemniej jednak powiem Wam szczerze, że jest to jedna ostatnio z gra, która chyba mnie najbardziej wciągnęła. Sama gra jest bardzo statyczna. Tam właściwie nie ma jakichś, wiecie, pościgów, strzelania. Zbieramy dowody, musimy drogą dedukcji kombinować, co zrobić. Rozwiązujemy zagadki, zbieramy przedmioty, używamy przedmiotów, rozmawiamy z różnymi osobami i właściwie, gdy tak pomyślę, to tam tak naprawdę, gdy ktoś wychowany na grach typu właśnie Call of Duty, Battlefield, który by spojrzał na tą grę z boku, stwierdziłby, że w tej grze praktycznie nic się nie dzieje. No faktycznie w tej grze nic się nie dzieje. To jest taki właśnie kryminał z rewelacyjnym humorem, z cynicznym Texem Murphy, który potrafi dorzucić swoje 3 grosze do każdej sytuacji. Ale tak jak mówię, nie jest to gra dla każdego i zdecydowanie nie jest to gra dla graczy młodszych, którzy wychowali się troszkę na innej rozrywce, która jest dostępna teraz. Niemniej jednak mnie się niesamowicie podobało. Grałem po prostu oczarowany tym tytułem. Jednakże gra, nie mogę powiedzieć, że nie ustrzegła się błędów, ponieważ ciężko mi też patrzeć na tą grę negatywnym okiem, ponieważ jest to taki powrót do przyszłości, taki właśnie powrót do tych lat 90., za którym tęsknię, które często wspominam w To było grane. A mimo wszystko gra się ustrzegła błędu. Przede wszystkim tytuł jest dosyć prosty, to muszę przyznać. To nie jest ten poziom trudności, który był w poprzednich grach z tej serii, gdzie gry były naprawdę koszmarnie trudne. Natomiast tutaj gra jest jakby prostsza, jakby bardziej przenieśli całą historię w stronę właśnie takich graczy niedzielnych, którzy jak nie będą wiedzieć, co robić, że tam ciężko się zaciąć. Właściwie to jest taka gra, w której ciężko się zaciąć. Jest ona w mojej opinii dosyć prosta i to muszę przyznać, nie do końca mi się podobało, bo poprzednie części były zawsze wyzwaniem dla gracza, żeby je skończyć, a bez opisu to już w ogóle wyzwaniem na najwyższym poziomie. Niemniej jednak no, zdecydowano się na takie rozwiązanie, no trudno, no, co tu mówić. Poza tym gra jest dosyć krótka, cała gra jest podzielona na poszczególne dni, ale te dni są koszmarnie krótkie. Tak jak teraz się zastanowię, to naprawdę niektóre dni to zrobi się parę czynności, porozmawia się z paroma osobami, bach, następny dzień. Także troszkę tutaj muszę przyznać, że to wypadło słabo. Na pewno licho też wypada w porównaniu do dzisiejszych gier. Ten engine graficzny, na którym hula gra, czyli ten, gdy poruszamy się w trybie FPP i możemy, no wzorem tak właściwie z takich gier jak, nie wiem, Call of Duty poruszać, oczywiście bez strzelania, zbierać przedmioty, no faktycznie wygląda to licho. Tekstury są bardzo niskiej rozdzielczości, rozmazane, mało detali. No wygląda to słabo, jednakże jeżeli graliście w poprzednie części, to jest to też taki złoty środek pomiędzy, żeby nie przejść w stronę za bardzo wypasionego jakiegoś engine'u z masą efektów, ale też żeby nie przesadzić w drugą stronę, ponieważ gracze też oczekują czegoś nowego, także wydaje mi się, że ten engine był też tak troszkę zrobiony, żeby puścić oczko do tych starszych graczy, którzy pamiętają wcześniejsze wersje, ale też zachęcić troszkę tych nowych graczy, tych młodszych graczy, żeby po tą grę sięgnąć. No tak czy tak, no, ten engine nie jest za dobry i wygląda to licho, niemniej jednak gra chodzi przynajmniej bardzo płynnie. No i oczywiście masa cutscenek z aktorami, co ciekawe są one już nagrane w HD. Ponownie jak w poprzednich częściach wszystkie scenki były nagrane na zielonym tle. Niekiedy tak jak i w poprzednich częściach i te z 2014 roku marnie są nagrane, marnie jest to złożona kompozycja tych scen, gdzie mamy tło komputerowe i postacie są wycięte, czasami słabo wycięte, ale to jest troszkę, wydaje mi się też, że
Nie chodzi o to, że oni nie mieli umiejętności, tak mi się wydaje, czy tam nie było technologii, bo technologia jest, to właściwie każdy w swoim domu może zrobić porządny green screen i stworzyć dobrą kompozycję. Myślę, że to też oni starali się właśnie, żeby nie odejść za bardzo od tych oryginalnych gier i to się zdecydowanie im udało. Fajnym pomysłem jest to, że osoby, które dotowały na Kickstarterze, nie pamiętam jaka tam była kwota, też chciałem dotować, ale w momencie, kiedy zobaczyłem, ile bym musiał zapłacić, żeby dostać grę w pudełku, no niestety to nie na moją kieszeń, nie na kieszeń Polaka, że tak powiem. Niemniej jednak ci, którzy dotowali powyżej jakiejś tam granicy, nie pamiętam, powyżej $100 czy 150, znaleźli się w jednym domu na takiej ścianie, gdzie są wszystkie ich zdjęcia i klikając na każde zdjęcie, Tex Murphy rzuca jakiś kąśliwy komentarz odnośnie każdej osoby. To mi się zdaje, że było bardzo sympatyczne rozwiązanie dla tych, którzy no, poświęcili swoje pieniądze, żeby Tex Murphy nowy wyszedł i to ogólnie było bardzo, bardzo fajne. Szkoda, że mnie nie ma też na tej ścianie, no może następnym razem się uda. Kolejna rzecz, którą chciałbym wspomnieć, ponieważ od ostatniej gry minęło 16 lat, dobrze liczę, 16 lat. Sporo ludzi się pozmieniało, no to jest oczywiste. Najgorzej oczywiście wypadają postacie żeńskie, które pamiętałem, które były młodymi, ładnymi dziewczynami, nagle stały się roztytymi, grubymi babami. No ale to jest niestety czas, który goni nieubłaganie. Nie oszczędził też głównego aktora Chrisa Jonesa, który wcielił się w rolę Texa Murphy'ego. Wcześniej był to taki facet, powiedzmy, pod 40. No teraz wygląda troszkę jak taki po prostu dziad. No ale no nic się z tym nie zrobi. No cóż, ciężko, żeby tutaj jakieś efekty dodawać, żeby go odmładniać faktycznie. Niemniej jednak wywiązał się doskonale ze swojej roli. Ponownie jest to Tex Murphy, jakiego pamiętałem z poprzednich części, cyniczny, potrafiący rzucić się komentarzem, potrafiący wejść w wspaniałą taką szermierkę słowną i to jest właśnie fajne według mnie, to zdecydowanie zagrało. No tak jak mówię, druga rzecz to wszystkie te smaczki, które przypominają o poprzednich częściach, też bardzo, bardzo fajne. Słuchajcie, czy grę polecam komukolwiek? Słuchajcie, jeżeli wychowaliście się w latach 90., graliście w którąkolwiek część Texa Murphy'ego i pamiętacie te gry, to jak najbardziej polecam. Jeżeli będzie to wasze pierwsze spotkanie z tą grą, no nie polecam. Nie włączajcie tej gry, zobaczcie sobie na YouTubie jak to wygląda, ponieważ możecie się srodze zawieść i przede wszystkim nie będziecie wiedzieć w ogóle o co kaman, bo w pewnym stopniu, tak jak powiedziałem wcześniej, jest wymagana znajomość wcześniejszych części, aby móc się bawić z tą grą. Aczkolwiek autorzy sprytnie pomyśleli fabułę, żeby dla tych nowych graczy też nie było to taką barierą, ale niemniej jednak sporo się traci. Myślę, że z 50-70% gry się traci, jeżeli nie zna się poprzednich części. Także mogę polecić tylko osobom, które grały w poprzednie części, które wychowały się w latach 90., znają te tytuły. No innym oczywiście nie mogę polecić, ponieważ gdybym Wam polecił, byście kupili, potem byście mi tutaj walili negatywne komenty, że poleciłem Wam jakiegoś krapa. Także nie polecam. Też trudno jest recenzować tą grę. Recenzować grę na przykład takim portalom internetowym, ponieważ one patrzą z perspektywy dzisiejszej, tak? Czy gra spełnia standardy dzisiejszych produkcji? No nie spełnia, bo ona nie miała spełniać standardów dzisiejszej produkcji. To jest powrót do przeszłości, to jest taka wycieczka z powrotem do lat 90., także ocenianie tego tytułu pod kątem jakości w 2014 roku i przyrównywaniu do tytułów z 2014 roku no nie ma najmniejszego i absolutnie żadnego sensu. Stąd też zauważyłem, że na Metacriticu gra chyba ma około 68%. Nie wynika to w mojej ocenie z jakości tytułu, bo tytuł jest naprawdę dobry, tylko że sporo osób kupiło tą grę nie do końca wiedząc czego oczekiwać i nagle okazało się, że jest to gra, które no, na komórki niektóre gry wyglądają lepiej niż Tesla Effect, no ale to jest też cena tego powrotu do lat 90. Słuchajcie, no to tyle. Niedługo ostatnia część przedostatnia część Texa Murphy'ego Overseer pojawi się w To Było Grane. Niemniej jednak tymczasem zapraszam Was do linków na dole w opisie ekranu, gdzie są linki do omawianych moich tytułów, dwóch tytułów z serii Tex Murphy, czyli Under a Killing Moon i oczywiście Pandora Directive. Tymczasem żegnam Was i do zobaczenia w kolejnej recenzji, mam nadzieję, która nastąpi już niedługo. Pozdrawiam Was Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć!